Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego cena gazu wzrosła o 50% w ostatnim miesiącu? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Dlaczego cena gazu wzrosła o 50% w ostatnim miesiącu? Ten materiał jest poświęcony cenom gazu, cenom węglowodorów z powodu wydarzenia, które będzie miało miejsce jutro. Ale do czego zmierzam? Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jaki jest gigantyczny wpływ zachowania ceny gazu w Europie na inflację w Europie, więc jednoznaczne wnioski mają się tak, że w sytuacji, kiedy cena gazu osiąga swoje ekstremum, maksimum, występuje także maksimum inflacji. Natomiast kiedy cena gazu osiąga swoje minimum, występuje maksymalna presja na to, żeby inflacja była jak najniższa. Natomiast w ostatnim miesiącu cena gazu wzrosła o 50%. No i pytanie jest, czy właśnie teraz, na naszych oczach, po roku, procesy dezinflacyjne będą zanikały i ponownie pojawi się presja na rzecz wzrostu inflacji. Dlatego też cena gazu, zachowanie węglowodorów ma teraz bardzo duże znaczenie, ponieważ wzrosty ceny gazu, wzrosty ropy naftowej, które się przekształcą potencjalnie we wzrosty, nawrót tendencji inflacyjnych, mogą z kolei zmienić perspektywy co do przyszłości stóp procentowych, a to, jak wiemy, jest bardzo, bardzo istotne już dla szerokich klas aktywów, praktycznie dla całego świata. To, co się wydarzy na rynkach, jest determinowane przede wszystkim przez perspektywy co do dalszej polityki monetarnej. Skoro stopy procentowe miałyby być dalej w tendencji wzrostowej, na fali wzrostu ceny gazu, zmieniłoby to perspektywę i zmieniłoby to perspektywy co do zachowania na przykład indeksów giełdowych i tego, czy hossa, którą obserwujemy praktycznie już od 10 miesięcy, będzie kontynuowana na rynkach rozwiniętych. Dlatego też obserwujmy szczególnie bacznie obserwujmy zachowanie ceny gazu, która jest ważna dla Europy, i ropy naftowej, która jest ważna dla Stanów Zjednoczonych, żeby zrozumieć, jakie procesy inflacyjne wkrótce mogą mieć miejsce. Dlatego też cena gazu, która wzrosła w ostatnim miesiącu o 50% w Europie, jest takim zagrożeniem. A dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego od samego początku tego miesiąca cena gazu tak dynamicznie poszła w górę? Jest to związane z tym, że w Australii ma być strajk i na 23 zostało ustanowione ultimatum. I jeżeli nie dojdzie wkrótce do porozumienia ze potencjalnymi strajkującymi, to cena gazu znowu może pójść w górę. Natomiast jeżeli w kolejnych godzinach okaże się, że mamy porozumienie, nie ma presji na to, żeby ten strajk stał się faktem, to w takiej sytuacji cena gazu może dynamicznie powrócić do tendencji spadkowych i wtedy wystąpi ulga na perspektywach co do przyszłości stóp procentowych i oczywiście wystąpi także ulga na rzecz tych wszystkich, którzy będą zakładali, że jednak tendencja wzrostowa na rzecz ryzyka się znowu pojawi. Dlatego też te wydarzenia w kolejnych godzinach, ten strajk ma takie duże znaczenie praktycznie dla całego rynku i będziemy na to zwracać dużą uwagę, jak się sytuacja potoczy. To była cena gazu w Europie, natomiast niezależnie jest handlowany gaz w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy, jakiegoś takiego dynamicznego powielenia tej tendencji na cenie amerykańskiego gazu nie widać, natomiast cena gazu także na przestrzeni ostatniego półrocza wzrosła o 50%, jednak to był wzrost bardzo systematyczny, nie był to jakiś dynamiczny ruch wzrostowy, jednak ewidentnie widać, że dno zostało ustanowione, natomiast teraz tendencja jest ku temu, żeby spróbować wygenerować nowy impuls, ale to, że jesteśmy jednak dość wyraźnie na poziomach niższych
niż miało to miejsce rok temu, sprawia, że generalnie procesy dezinflacyjne cały czas postępują i jeżeli będziemy się znowu martwić o inflację, to jest to perspektywa następnych miesięcy w sytuacji, kiedy węglowodory zaczęłyby rosnąć, a nie jakiegoś krótkoterminowego impulsu. Dlatego też procesy dezinflacyjne jeszcze powinny występować. Efekt bazy plus efekt związany z dynamiką zachowania ropy naftowej i gazu ziemnego w ujęciu rok do roku cały czas będą sprawiały, że jeszcze w kolejnych miesiącach będzie występowała presja na procesy dezinflacyjne, dlatego też inflacja w Polsce, inflacja w Europie ma jeszcze ogromny potencjał ku temu, żeby dalej spadać. No i ropa naftowa, która w momencie tworzenia tego wpisu znowu wraca w okolice $80 i ta bariera, jak widzimy, ma nie tylko psychologiczne znaczenie, ale także techniczne, ponieważ każde przejście tego poziomu, przejście ostatnich minimów będzie zachęcało do tego, żeby rynki finansowe zaczęły znowu dyskontować scenariusze prospadkowe i oczywiście byłaby to także szansa na to, żeby dyskontować oddalenie perspektyw dalszych podwyżek stóp procentowych, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych zachowanie ropy naftowej ma duże znaczenie. No i teraz przejdźmy do innych ciekawych wydarzeń, które będą miały miejsce dzisiaj. Dzisiaj jakoś nie ma ważniejszych danych dla całego świata, natomiast poznamy ostateczne dane z Polski, twarde dane makroekonomiczne, które pozwolą nam ocenić, jaka jest sytuacja polskiej gospodarki na początku trzeciego kwartału. Mam tu na myśli przede wszystkim dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Sprzedaży detalicznej w ujęciu także realnym i zobaczymy, czy ta sprzedaż detaliczna może być już takim czynnikiem, który będzie sprzyjał tezie o tworzeniu dna cyklu koniunkturalnego właśnie teraz na naszych oczach. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, czy dane dotyczące sprzedaży detalicznej znowu negatywnie zaskoczą, podobnie jak dane o produkcji przemysłowej. Jeżeli będzie tak, że dane okażą się gorsze niż zakładały prognozy, no to w połączeniu z tymi słabymi danymi o produkcji przemysłowej powstanie teza mówiąca o tym, że dalsza część spowolnienia gospodarczego ma miejsce i że cały czas rynek szuka dna cyklu gospodarczego w polskiej gospodarce, dlatego też te dane mają duże znaczenie i także dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która pozwoli nam lepiej ocenić sytuację m.in. w sektorze nieruchomości, ale moim zdaniem ta perspektywa jest szersza, ponieważ rynek się koncentruje na tym komplecie danych makroekonomicznych, by ocenić sytuację w całej polskiej gospodarce, co może rzutować na polskie aktywa, bo teraz właśnie o to chodzi. Wczoraj doszło do wyraźniejszej już przeceny polskich obligacji. Jestem ciekawy, co się tutaj dalej wydarzy z powodu tego, że polskie obligacje zaczynają powielać to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A wczoraj, o czym będzie za chwilę, amerykańskie obligacje usadowiły się już ewidentnie powyżej punktów ekstremalnych z października poprzedniego roku, a to moim zdaniem jest zły zwiastun dla ryzyka. Stąd też moim zdaniem część inwestorów postanawia zrealizować swoje pozycje na polskich obligacjach, nie czekając na pierwsze obniżki stóp procentowych, które są już bardzo, bardzo blisko. Natomiast rynek złotego, gdy popatrzymy względem euro, tutaj na razie nic nowego się nie dzieje, poza tym, że każdy kolejny dołek próby umocnienia złotego jest ustanowiony wyżej, a to jest zachęta do tego, żeby jednak liczyć na to, że opory zostaną przełamane, a rynek złotego pokaże nam osłabienie krajowej waluty. Dlatego też poziomy 4,4850, a zwłaszcza poziom 4,50 są takie istotne. Przełamanie poziomu 4,50 ewidentnie stworzy formację odwrócenia tendencji umocnienia złotego na rzecz osłabienia złotego i w takiej sytuacji wzrost nawet w okolice 4,60 będzie uzasadniony nie tylko z powodów fundamentalnych w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych, ale także z powodów tych technicznych. Dlatego też myślę, że rynek będzie z wielką uwagą patrzył, co się wydarzy na oporach,
patrząc równolegle także na zachowanie euro-dolara, czy ten amerykański dolar zaczyna się cały czas umacniać. I równolegle patrzymy na zachowanie giełdy papierów wartościowych. Wczoraj udało się utrzymać nad poziomem 2000 punktów, ale przypominam, cała strefa 1975-2000 punktów ma ogromne znaczenie i dopiero jej pokonanie zmieniłoby sytuację techniczną na indeksie WIG20. Na chwilę obecną rynek wygląda tak, jakby tworzył tylko ruch powrotny do tego najbliższego wsparcia, a co dalej będzie uzależnione od zachowania rynku w okolicach poziomu 1975. No i teraz rzeczone już obligacje amerykańskie, które wczoraj nie tylko usadowiły się nad maksimami z października, ale także pokonały poziom 4,30. Byłem bardzo zaskoczony, że na fali wzrostów rentowności wczoraj także doszło do wzrostów indeksów giełdowych, co moim zdaniem jest bardzo interesującym i ciekawym zachowaniem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te rentowności sprzyjają tezie o tym, że przed nami następna fala Bessy, przeceny amerykańskich obligacji. Na amerykańskich obligacjach tendencja sprzyja także temu, żeby amerykański dolar się umacniał, dlatego też jestem bardzo pod wrażeniem, że rynek spróbował zakończyć wczorajszy dzień nad poziomem 1,09, no ale z faktami się nie dyskutuje. Ten poziom ma ogromne teraz znaczenie. Podobnie jak ostatnie minima tworzy krótkoterminowe punkty odniesienia i w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara, to wzrok każdego inwestora powinien spocząć na zachowaniu ceny złota. Złoto ma ogromny problem, żeby wrócić na poziom 1900 dolarów, natomiast jeżeli rentowności będą dalej kontynuować tendencję wzrostową, a amerykański dolar będzie się umacniać, to zobaczymy następną falę przeceny ceny złota. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, jest związany z około 60% prawdopodobieństwa, że przed nami następna fala spadkowa ceny złota niż fala wzrostowa, ale wszystko zależy oczywiście od tego, co się wydarzy na amerykańskim dolarze i na amerykańskich obligacjach. Natomiast to, że wczoraj indeksy giełdowe na Wall Street spróbowały rosnąć na fali wzrostu rentowności, jest moim zdaniem gigantycznym zaskoczeniem. Może świadczyć o tym, że dochodzi do zmiany sentymentu, może być to sygnał, że sentyment zmienia się na rzecz oczekiwania jakichś optymistycznych, gołębich informacji z Jackson Hole. Przypominam, już w piątek poznamy ważne informacje, słowa prezesów banków centralnych płynące z tego wydarzenia. Może być to wydarzenie, które będzie sprzyjało popytowi na ryzyko. Jestem naprawdę pod wrażeniem, czy ta sytuacja się utrzyma, czy czasem w nawrót wzrostowej tendencji na rentownościach amerykańskich obligacji nie pociągnie za chwilę następnej fali wyprzedaży. Dlatego też warto być wyczulonym i z dużą rezerwą podchodzić do tego optymizmu, który widać na indeksach giełdowych na Wall Street. Natomiast moim zdaniem coraz bardziej należy zwracać także uwagę na subindeksy poświęcone sektorowi bankowemu, ponieważ jak pokazuje historia, występuje przesunięcie w około 4, 5, 6 miesięcy względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a tym, co się będzie działo na starym kontynencie w Europie. Dlatego też, skoro w marcu były kłopoty sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych, pytanie jest, czy teraz nie pojawią się czasem kłopoty sektora bankowego w Europie. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce może dziać na sektorze bankowym w Europie i te subindeksy pokazujące zachowanie banków sektora finansowego są dla nas, moim zdaniem, takie bardzo interesujące. Sam indeks DAX broni ładnie wsparci, na razie tutaj niewiele się dzieje, nic nowego poza tym, że te wsparcia się bronią, nic nowego się nie wydarzyło. Indeks czeka na to, jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie globalnej presji na rzecz ryzyka, a Bitcoin, który nie pokazuje ochoty na jakiś większy ruch wzrostowy, moim zdaniem raczej szykuje się do
testu wsparcia $25,000 niż do wzrostów, dlatego też te scenariusze prospadkowe są bardziej preferowane i to jest bardzo spójne z globalną tendencją na rzecz wyprzedaży ryzyka. Warto być po prostu tego świadomym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć.